Witaj w Archiwum Historii Autorów. Zapraszamy Cię w podróż do świata nieograniczonej wyobraźni. To tu najwybitniejsi polscy twórcy, którymi opiekuje się ZAIKS, zdradzają tajemnice swojego warsztatu. W kameralnych rozmowach z dziennikarkami i dziennikarzami radiowej czwórki opowiadają o swojej artystycznej drodze, marzeniach i twórczości. Osobiste spotkania z autorami pozwolą Ci przenieść się do ich świata i dowiedzieć się czegoś nowego. Może również o sobie. Aha. Znajdujemy się w domu pod Królami, siedzibie Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Gościem kolejnego odcinka podcastu AHA jest muzyk, instrumentalista, kompozytor, aranżer i jeden z największych polskich jazzmenów, Włodzimierz Nachorny. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Czy moglibyśmy zacząć od pierwszego wspomnienia związanego z muzyką, jakie Pan ma, jeszcze jako dziecko? Bardzo mgliste. Wiem, że jeszcze wtedy ledwo chodziłem, ale wiem, że był instrument w pokoju, po którym właśnie tak się czołgałem i że tam naciskałem klawisze. I ponieważ zawsze od tego zaczynam, że miałem dużo starsze rodzeństwo i miałem to szczęście, że wtedy jeszcze tylko chłopak mojej siostry, ktokolwiek, kimkolwiek był, to bardzo kochał muzykę. No i właśnie jeden z nich później się z nią ożenił i został pierwszym współredaktorem pisma Jazz. Był jazz fanem, miał piękną płytotekę, chociaż jeszcze tych płyt CD nie było, były tylko te na 67 bodajże obrotów, czy 78 i to jeden utwór na jednej stronie się mieścił, ale miał za to wszystkich największych. Ellingtona, Benny Goodmana, ja wymieniam tych jego ulubionych, Garnera, Woody Hermana, bo muzyka swingowa wtedy panowała. I on do niej przychodził, a poza tym, że w końcu został inżynierem, na Politechnice Gdańskiej wykładał, to umiał grać na tym pianinku. I umiał grać boogie-woogie i tego rodzaju rzeczy. Jak mi to pokazywał, to pamiętam, że tymi paluszkami, które ledwo sięgały klawiatury, starałem się przyciskać te dźwięki, które by mogły być zaczątkiem boogie-woogie, no, ale nie były. W każdym razie to moje pierwsze zetknięcie z muzyką chyba w ogóle, bo muzyką, której słuchałem, to dopiero później zacząłem kojarzyć, czego słucham, ale wtedy jednak muzyka, działania wykonawcze były na pierwszym planie. No, dla każdego dziecka jest bardziej interesujące przycisnąć coś popsuć, coś złamać, aniżeli siedzieć i słuchać. Także ja próbowałem grać na pianinie najpierw, nim zacząłem słuchać. A czy poza tymi płytami jazzowymi sympatii pana siostry w domu rodzinnym wybrzmiewała jakaś inna muzyka? Nie, tylko jeżeli zmieniał się chłopak, bo później siostra wróciła na końcu do tego jazz fana, na szczęście dla mnie. Miała chłopaka, który bardzo kochał Chopina i on mi puszczał mazurki Chopina, miał całe dzieła wszystkie, wtedy były takie wydawnictwa Chopina i to już pamiętam, były normalne adaptery i słuchałem tego również z przyjemnością. No, Chopin jest lekkostrawny chyba dla każdego, czy dziecko, czy starzec, czy wykształcony, czy prosty człowiek. Chopin dociera do wszystkich i do mnie też dotarł. I też zostawił ślad, jak się okazało, na całe życie. Także się okazało, moją edukację muzyczną rozpoczynałem od pobierania nauk od chłopaków swojej siostry. A jak trafił pan do szkoły muzycznej? Bo to też przypadek i w tym przypadku odegrało rolę niemieckie pianino, które było... I siostra, tak, która oblała egzamin. Tak, myśmy mieszkali wtedy w Kwidzynie, w
Wtedy to było bardzo malutkie miasteczko, chyba 14-tysięczne. Później jak powstała fabryka celulozy, to się wszystko zmieniło, ale ja już się zdążyłem wyprowadzić. Także to było bardzo piękne, senne miasteczko z pięknym zamkiem krzyżackim, katedrą. No, wszystkie nauki i wszystkie moje poczynania dziecięce to się odbywały albo na terenie szkoły, podwórka, ulicy. No, bawiliśmy się w różne rzeczy. I oczywiście jak rodzice się wprowadzili, to zajęli pierwsze wolne mieszkanie, jakie było. Były wolne całe domy, wille, teraz to się nazywa, ale wtedy takie domy jednopiętrowe. I zajęli pierwsze piętro, gdzie już było niemieckie pianino, i niemieckie, i poniemieckie, na którym, jak już było to pianino, to rodzice nawet się zdobyli na opłacanie nauczycielki dla mnie. Były takie panie, które chodziły po domach i uczyły dzieci grać, a moja siostra już była na tyle wyedukowana, że umiała zagrać odpowiednik modlitwy dziewicy tej kliwondarzeckiej, ale to nie był akurat ten utwór, tylko na mniej więcej takim samym poziomie. No i jak przyszło co do czego, jak państwo się zajęło sprawami ludnościowymi i społecznymi, to doszli do wniosku, że pianino, na którym nikt nie umie grać, jest zbędnym meblem w domu. W związku z tym ktoś musi się zaprezentować przed specjalną komisją i uzasadnić, że to pianino powinno zostać. No i oczywiście siostra, która umiała już grać, to wyszła i zagrała tą swoją modlitwę. A ponieważ już była prawie dorosła, była chyba gdzieś w okolicach klasy maturalnej, w związku z tym nie rokowała na przyszłość i powiedzieli, że to trochę za mało. No to rodzice mnie wypchnęli, ja tam niewiele umiałem, ale ponieważ byłem malutki, to się wspiąłem na ten stołek, odegrałem jakiegoś wróbelka, bo tak się chyba ten utwór nazywał. I oni powiedzieli, dobrze, zostaje pianino pod warunkiem, że rodzice zapiszą mnie do szkoły muzycznej i ja się normalnie zacznę uczyć gry w szkole państwowej. No i rodzice natychmiast mnie zapisali. Dość daleko była ta szkoła, ale zapisali mnie do szkoły muzycznej. Wtedy miałem bardzo dobrych kolegów na ulicy, od piłki, od grania we wszystkie inne możliwe gry i inne zabawy w podchody, bo wtedy dużo ruin było, także to były niebezpieczne podchody, bo się zdobywali właśnie jakieś ściany, które mogły się zawalić pod nami. Nikt nie ucierpiał, to jest ważne, a zabawa była duża. No i ci moi koledzy solidarnie wszyscy się zapisali do szkoły muzycznej i za miesiąc każdy z nich miał instrument. Wtedy nie było kłopotów z wypożyczeniem instrumentów. Wiem, że na podwórku, znaczy w domach tych moich kolegów, którzy mieszkali naprzeciwko, obok, pojawiła się wiolonczela, jakieś skrzypce i oni próbowali grać na tym. I pamiętam swoją klęskę, ponieważ już byłem na tyle edukowany, że słyszałem, że właśnie od tego przyszłego szwagra, że Amerykanie organizują jam sessiony, to znaczy wszyscy, którzy mają instrumenty i lubią grać, to się spotykają i grają ze sobą. Więc ja też pierwszy raz zaprosiłem wszystkich kolegów z podwórka. Mama upiekła ciasteczka. Myśmy się zebrali, żeby pomuzykować wspólnie. Się okazało, że nikt nawet gamy nie umiał do końca zagrać, więc to muzykowanie szybko się skończyło. Nic nie mogli, razem to nie mogliśmy nic zagrać, bo każdy miał inny strój, inną koncepcję grania. Ten szarpał, ten uderzał. Nic z tego nie wyszło, dopiliśmy herbatkę i poszliśmy grać w piłkę. Także mój pierwszy organizacyjny występ
jazzu w domu, wszystko jedno jazzu, muzykowania wspólnego, okazało się klapą. Domyślam się, że koledzy z podwórka trochę mniej czasu spędzili w szkole muzycznej niż pan. Jak pan ten okres wspomina? Po roku już roku. wszyscy mieli dość, oddali instrumenty i dalej się spotykaliśmy przy piłce, robiliśmy sobie lodowiska. Wszystko było tak, jak było przedtem. Wróciło do normy, można powiedzieć. A ja uczciwie skończyłem szkołę podstawową w Kwidzynie. Oblałem egzamin do liceum muzycznego w Sopocie, bo różnica poziomów była za duża. Jeszcze miałem to nieszczęście, że moja nauczycielka, różne nauczycielki od fortepianu miały różne podejście i wtedy bardzo zwracano uwagę na ułożenie ręki. I pamiętam jak dziś, że raz trzeba było ćwiczyć i grać z przegumem nisko, a później był moment, następnego roku oczywiście, nie moment, że trzeba było grać tak trochę z góry. W związku z tym albo miałem jakieś ciężarki, żebym mógł w ogóle ćwiczyć, żeby ten przegub nie szedł w górę, ćwiczyłem, albo nienaturalnie wypinałem rękę, żeby się nauczyć. No i po takich ćwiczeniach, jak zdawałem egzamin wstępny, to oblałem natychmiast. Okazało się, że dużo nas było takich niedouczonych pianistów, a ponieważ dobrze zdałem kształcenie słuchu, jakieś te muzyczne przedmioty, to mnie przyjęto i wielu właśnie moich późniejszych kolegów ze szkoły na taki wydział instruktorski, to się nazywa. To znaczy, że nie mam żadnego instrumentu, który mógłbym nazwać głównym, ale z drugiej strony uczyłem się w szkole tak jak wszyscy. I na drugiej klasie bodajże wszyscy, przynajmniej ta nasza klasa, została wezwana do gabinetu dyrektora, który akurat miał w swoim gabinecie na biurku kilka instrumentów drewnianych, dętych i powiedział, to jest flet, to jest obój, to jest klarnet, wybierzcie sobie i będziecie na tym grali. Ja jak zawsze mały i nieśmiały, nie zdążyłem wybrać, nie było dla mnie instrumentu, a wtedy marzyłem, żeby grać na oboju. No i ten obój wziął mój kolega później już, nawet mu akompaniowałem na dyplomie w wyższej szkole, no ale już oboju nie było, w związku z tym w ramach pocieszenia dyrektor powiedział, to ja ci za kilka dni przyniosę inny instrument i to był klarnet. I na tym klarnecie skończyłem liceum i zrobiłem dyplom w wyższej szkole. I natychmiast sprzedałem klarnet i przeniosłem się do Warszawy już jako pianisto, saksofonista. A czy to prawda, że próbował pan grać absolutnie na wszystkim? To nie tak było. Ja byłem tak zwanym nadwornym akompaniatorem od liceum, a w wyższej szkole to prawie etatowym. Zawsze etatów na akompaniatora było mało. Były 2, 3, góra 4 akompaniatorów, 3 panie, 1 u nas był pan. I one nie miały czasu, nie miały możliwości ze wszystkimi i ćwiczyć, i grać wszystkie egzaminy, ewentualnie koncerty. W związku z tym każdy student szukał na korytarzu kogoś, kto z nim poćwiczy przed egzaminem. No i ponieważ ja byłem chętny, to właśnie sobie wymyśliłem warunek, ponieważ już wtedy zaczynałem pisać aranże. To brzmi to lepiej, aniżeli ta muzyka, która spływała spod mojego pióra. Tym niemniej pisałem coś w rodzaju aranży i chciałem te instrumenty poznać. Więc tym jedynym warunkiem to było dobrze, będę grał z tobą, pod warunkiem, że pokażesz mi na swoim instrumencie te podstawy, ponieważ to był czasami waltornista, czasami fagocista. Pokażesz, jak się dmucha, jakie są
chwyty, tak się mówiło gwarowo, na każdym instrumencie i rzeczywiście pod tym kątem to przeszedłem szkołę na większości dętych instrumentów, a na koniec jeszcze nawet się skrzypcami zająłem, bo akompaniowałem również w klasie profesora Hermana skrzypką. I to już było chyba rok przed przenosinami do Warszawy. Zacząłem się uczyć na fortepianie. Wtedy wynajmowałem mieszkanie u mamy Janusza Strobla i on z kolei był chłopaczkiem, który przez ścianę mieszkał ze mną i słyszał, jak ja ćwiczę. Mówi, że to było nie do zniesienia, a ja padłem po tym, jak mi kazała moja koleżanka, pani profesor, ćwiczyć vibrato na skrzypcach z tym gryfem opartym o ścianie, żeby można było, bo tak to usztywniało się rękę i nie mogłem wibrować, a jak opierałem o ścianę, to te skrzypce były nieruchome, a ja mogłem ćwiczyć vibrato. No ale to na pustych strunach i połowy gamy, podobno to było dla sąsiadów nie do zniesienia, także moja edukacja akurat skrzypcowa szybko się skończyła. A ile godzin dziennie ćwiczył pan po przeprowadzce do Warszawy? Ja ćwiczyłem zrywami, można powiedzieć, skokami. To się odbywało. Były momenty, że ćwiczyłem bardzo dużo. Pamiętam jeszcze w liceum, ale nigdy nie ćwiczyłem dużo na klarnecie. W związku z tym zawsze miałem tak zwany brzydki dźwięk, brzydki ton. Ale ćwiczyłem dużo na fortepianie. Wiem, że dochodziłem dziennie do 10 godzin, 11 nawet. A normą było 2-3 godziny. Zresztą myśmy z kolegami bawili się w takie rzeczy, ponieważ oni grali też na dętych instrumentach, ci niedouczeni pianiści, tacy jak ja, że braliśmy jakieś poważne utwory z repertuaru klasycznego i uczyliśmy się po to, żeby zagrać tylko przed sobą, bo dalej to nie było szans. I wiem, że na tej zasadzie opanowałem patetyczną Beethovena, sonatę i różne takie poważne kawałki, do których bym się nie zabrał, gdyby nie doping właśnie kolegi. Także to było na pewno mobilizujące. Później był moment, gdzie bardzo dużo ćwiczyłem na saksofonie. To już później nawet koledzy donieśli prasie i o tym pisali, że ćwiczyłem godzinami na alcie w budce telefonicznej, a myśmy wyjechali do hotelu na Słowacji, wtedy to była jeszcze Czechosłowacja. I rzeczywiście w tym hotelu jedynym miejscem wytłumionym była nieużywana, a przedtem budka telefoniczna z wytłumionymi ściankami, z miękkim siedzeniem. Ja się tam zamykałem, nikt mnie nie słyszał i grałem rzeczywiście dużo, długo. Uczyłem się rzeczy, na które człowiek się czasami wstydzi sam przed sobą grać głośno, jeżeli się czegoś uczy i nie umie tego zagrać. To jest bolesne, bo zawsze jest gdzieś tam z tyłu głowy jest, a może jednak ktoś słucha i się śmieje z ciebie. A tam miałem to z głowy, byłem sam w tej budce, wiedziałem, że nie wyjdzie to poza ramy budki i sobie ćwiczyłem bardzo dużo. Rzeczywiście największy postęp zrobiłem na saksofonie techniczny po powrocie z Czechosłowacji. Myśmy tam spędzili pół roku i to się zazębia z 2 rzeczami. Znaczy z wygraniem jazzu nad Odrą i właśnie przez tą Czechosłowację odmówiłem grania w zespole Andrzeja Trzaskowskiego za pierwszym razem.
To może teraz skupmy się nad tym festiwalem Jazz nad Odrą, bo wygrał pan nagrodę na tym festiwalu, nie występując tam, bo był pan w tym czasie na 2-miesięcznym rejsie. Nie, to wygrał zespół, z którym ja grałem, Rysiek Kruza, wibrafonista i sekcja rytmiczna, z którą ja rok później wygrałem Jazz nad Odrą. A wtedy nie mogłem jechać, bo byłem na statku i oni pojechali i wygrali pierwszy Jazz nad Odrą, to chyba był rok 64. Ja wróciłem, a wtedy, żeby w ogóle wystąpić, to musiał klub studencki wydelegować. Myśmy oczywiście byli zrzeszeni w Żaku, no to wspaniały klub studencki na Wybrzeżu w ogóle. To było coś więcej niż klub studencki, bo tam rzeczywiście się odbywały i wernisaże malarskie, i był DKF, czyli dokumentalny klub filmowy. Były bale, na których myśmy grali. Była pierwsza piwnica jazzowa, którą z Przemkiem Dyjakowskim już, z Ryśkiem Kruzą, z Wieśkiem Damięckim sami urządzaliśmy. Ja byłem akurat na obozie wojskowym po studiach, także ja dołączyłem trochę później, ale była to u kuzynów pierwsza chyba piwnica, na pewno pierwsza na Wybrzeżu, ale w Polsce też oprócz Baranów, które nie były dosłownie chyba piwnicą, to była taka prawdziwie piwniczna jama, w której się grało jazz. Także Żak był rzeczywiście instytucją kulturalną, nie tylko studencką, ale dla całego środowiska. I tam wszyscy przychodzili. Ja przychodziłem o 10 rano i wychodziłem o 10 wieczorem, bo cały czas było coś do robienia. Były kluby studenckie, przecież tam pierwszy raz się zetknąłem z Bimbomem w tych najlepszych czasach, gdzie w Bimbomie pracował Zbyszek Cybulski, Bobek Kobiela, a później już został Jacek Federowicz, Wowo Bielicki. Oni już założyli kabaret To Tu, gdzie jeszcze Zbyszek Cybulski pomagał reżyserować chyba pierwsze przedstawienia. Także to była naprawdę kultura przez takie bardzo, bardzo duże K. Tam się tyle rzeczy i tyle na najwyższym poziomie i teatralnym, i muzycznym odbywało. Pierwszy chyba jedyny wtedy w Europie teatrzyk rąk studencki, co to się nazywał. Polegało to na tym, że aktorzy byli za takim parawanem czarnym i wystawały im tylko ręce na górze i te ręce miały takie piłeczki ping-pongowe odpowiednio spreparowane, które imitowały twarze, imitowały jakiś kawałek dekoracji i to było naprawdę przejmujące, bo tam się na te przedstawienia ludzie pchali oknami i drzwiami, bo było to czasami wzruszające, czasami śmieszne, no tak jak to się niby nazywało kabaret, ale było coś pięknego artystycznie, no i coś innego. Sama sprawa, jedyny w Europie, to zawsze przyciąga ludzi, no bo jak? Zobaczyć coś, czego inni nie mogą zobaczyć, jest zawsze przyjemniej niż pójść do kina na wtedy głównie rosyjski lub jugosławiański film. Tylko takie były. W związku z tym, co to... Aha, bo jak się rozpadł Bimbom, on się nie tyle rozpadł, co automatycznie Zbyszek Cybulski i Bobek Kobiela się zajęli filmem już na poważnie, to znaczy Zbyszek uczcił swój pobyt na Wybrzeżu zrobieniem, no on sprowokował swoim przyjacielem Kubą Morgensternem zrobienia fabularnego filmu Do widzenia, do jutra to się nazywało i to było o środowisku. Do dziś żałuję, że nie zostawiłem sobie zaproszenia, bo wszyscy członkowie Bimbom dostali zaproszenie do udziału w tym filmie jako statyści. Także mógłby zaistnieć
w filmie jako aktor Bimbomu czy coś. Co to było bardzo eksponowane na tym filmie. No, Wowo Bielicki i Jacek Fedorowicz grali prawie główne role. Piękna Teresa Tuszyńska. No w ogóle to był film o Wybrzeżu, o klubach na Wybrzeżu. Oczywiście to było tak spreparowane, że nie mówiło się dosłownie o klubie Żak, ale każdy wiedział, o co chodzi. Także muzyka, sztuka, kultura, wszystko się ścieśniało w tym Żaku i było wspaniale. A czy w Żaku odbywały się też takie dancingi, imprezy stricte Oczywiście, taneczne? no tak. A ponieważ myśmy byli najbliżej, to myśmy grali. To był wspaniały sposób na podreperowanie zarobków. Grałem, co prawda nigdy nie grałem, czasami nawet żałowałem na żadnym weselu. Nigdy nie musiałem uciekać z tego wesela, a koledzy podobno doświadczyli i takich przygód. Znaczy, że uczestnicy wesela pędzili ich z kosami. No nie, kosami to nie byli kosynierzy, ale w każdym razie groziło to jakimś mordobiciem drobnym. W każdym razie nigdy nie zagrałem nawet na porządnym weselu. Jakoś mnie to omijało, ale na takich balach, szczególnie jeśli chodzi o Sylwestra, gdzie zarabiałem jako uczennicę miesięczną pensję swojego taty. Także jak z dumą przynosiłem pieniądze, no to robiło wrażenie. A poza tym mama w ramach, nie wiem, jakiejś rekompensaty zawsze przygotowywała mi miskę z gorącą wodą, żebym mógł wymoczyć palce po całonocnym graniu. Rzeczywiście wtedy nie były palce przystosowane i przygotowane na taki wysiłek i to mi pomagało. W każdym razie graliśmy bale, graliśmy wieczorki taneczne. Wtedy już były czasami grane 5 o'clocki, o różnych porach oczywiście, ale to się odbywało w kawiarni. Później właśnie była piwnica, bale były w sali balowej, także Żak był potężną instytucją. Czasami graliśmy takie bale, niedaleko była Akademia Sztuk Plastycznych, gdzie brat Przemka studiował, także Dyjakowskiego. Przemek później, on najpóźniej przeprowadził się z Krakowa, bo on tam działał z kolei z Piotrem Skrzyneckim w piwnicy pod Baranami. Zresztą poznał mnie z Piotrem, co się przyrodziło naprawdę bardzo bliską znajomość. I on się przeprowadził do Gdańska, bo żona, jak w książce Przemka, napisała, że ponieważ chciała uniknąć za mąż pójścia z marynarzem, a na Wybrzeżu była śliczną dziewczyną, było to prawie nieuniknione, to pojechała na studia do Krakowa, żeby odciąć się od tych marynarzy. No i wyszła za Przemka Dyjakowskiego, który przyjechał na Wybrzeże i zaczął, tak jak ja, pracować na statku i miała marynarza w domu, który więcej był na morzu aniżeli w domu. Ale w każdym razie Przemek do teraz jest instytucją, jeśli chodzi o działalność kulturalną, a szczególnie jazzową. Prowadzi koncerty, organizuje koncerty, robi masę rzeczy, pomaga młodzieży grającej i stawiającej pierwsze kroki w muzyce jazzowej. Także jest i opiekunem, i nauczycielem, i starszym kolegą, bo Przemek jest brat łata i rzeczywiście cenię sobie bardzo jego przyjaźń. A jak wspomina pan te występy na statku, same rejsy? Cudownie. Ja mam w ogóle dużo szczęścia w życiu. Na te statki trafiłem w momencie, kiedy one też zaczynały dopiero się rozwijać jako instytucja, która wozi pasażerów
żeby poznali sobie świat. Oczywiście bardzo bogatych i głównie Amerykanów. I ponieważ to byli bardzo bogaci Amerykanie, w związku z tym oni na co dzień słuchali i tańczyli przy muzyce jazzowej. W związku z tym orkiestra była zobowiązana grać standardy jazzowe. To były początki tak zwanych showów produkcyjnych, czyli najbardziej znanych musicali z Broadwayu przystosowanych do warunków statkowych. To znaczy było 4 aktorów, 2 tancerzy, orkiestra jeszcze wtedy, na początku przynajmniej taka jaka była, złożona z muzyków, którzy akurat grali na statku, bo później już zaczęli grać koledzy z tak zwanym klikiem, czyli 3/4 orkiestry leciało z taśmy, a oni dogrywali tylko partie na żywo, które imitowały to, że cała orkiestra siedzi i gra. Także myśmy jeszcze nie musieli niczego udawać, tylko graliśmy tak, jak umieliśmy. Ja pisałem, ponieważ umiałem tak zwane uwertury do tych musicali i utwory takie łączące poszczególne części, czyli instrumentalne. I akompaniowałem na fortepianie, bo tamte rzeczy grałem najczęściej na alcie, żeby było więcej dętych, więcej hałasu, a akompaniowałem na fortepianie, ponieważ najczęściej oprócz mnie nikt nie umiał czytać nut, także spadało to na mnie, a ja byłem zwalniany z innych funkcji, które były dużo bardziej przykre aniżeli akompaniowanie aktorom. Ale co się zmieniło w trakcie w ogóle nawet mojej pracy? To, że jak ja zaczynałem, to te właśnie produkcyjne showy były grane na żywo, uczciwie, tak jak leci. To, że w statkowych sprawach jeszcze nie były śrubowane tak zwane portowe dla statków, czyli opłata za to, że statek zawinął do portu i stoi 2 dni, na przykład 2 doby, to wtedy to mógł sobie pozwolić. Myśmy w takim Hongkongu czy w takich większych portach stali po 3 dni. Jak stoi statek w porcie, to orkiestra teoretycznie ma wolne. Tam zawsze musiała być dyżurna grupa, która grała dla tych, którzy nie chcieli schodzić na ląd. Ale ja za to, że właśnie akompaniowałem, byłem zwolniony od takich rzeczy, jak również od przykrej gry na pokładzie, na wpłynięcie do portu, takie marsze się grało i na wypłynięcie z portu. Także te najgorsze rzeczy mnie omijały, dlatego że nadrabiałem to ciężką pracą, oczywiście w cudzysłowie, akompaniując artystom. I te 3 dni w porcie, no to była cudna sprawa. Ja pamiętam, że kiedyś właśnie w Tokio w ciągu tych 3 dni wszyscy sobie uszyliśmy po 2 garnitury. Pierwszego dnia poszliśmy do krawca, wybraliśmy materiał, on wziął miarę. Następnego dnia zrobiliśmy przymiarkę i 3. dnia odebraliśmy garnitury, w których ja oczywiście znowu dałem trochę popalić, bo uszyłem sobie dwurzędowy czerwony garnitur, a to były lata 70., czyli w Polsce jak przyjechałem, to nie bardzo grać nie mogłem, bo to wtedy nie grało się inaczej jak w garniturze i koszula z krawatem. Trzaskowski by dostał zawału, jakby zobaczył mnie w czerwonym garniturze. W związku z tym ten garnitur chyba do dzisiaj gdzieś tam w garażu leży, wisi, no ale był uszyty, a tropik jednorzędowy, chodziłem w nim wiele lat. Także to były uczciwie uszyte ubrania w ciągu jednego pobytu w jednym porcie. Powiedzieliśmy o Czechosłowacji, powiedzieliśmy też o pierwszym rejsie i właśnie wtedy dostał pan propozycję grania w zespole Andrzeja Trzaskowskiego. Pan tę propozycję odrzucił i po powrocie ta propozycja była aktualna? Tuż po
jazzie nad Odrą. Andrzej Trzaskowski napisał recenzję z jazzu nad Odrą. Tak jak pamiętam fragment pierwszej recenzji z Jazz Jamboree, tak pamiętam fragment, znaczy jedno zdanie, sformułowanie Andrzeja Trzaskowskiego po moim pierwszym jazzie nad Odrą w 1965 roku, na którym wygrałem właśnie, dostałem pierwszą nagrodę solistyczną. Też, żeby było śmiesznie, jako alcista dostałem trąbkę w nagrodę. Ta trąbka ze mną jeździła w Warszawie po wielu mieszkaniach, dopóki się nie zapodziała. I dostałem trzecią nagrodę jako kompozytor i pierwszą nagrodę jako zespół. I po tym Andrzej Trzaskowski, pamiętam, że w sztandarze młodych użył sformułowania, które mi wtedy bardzo zaimponowało, że jestem jedynym w Polsce muzykiem, oprócz Zbigniewa Namysłowskiego, w nawiasie mojego idola, który reprezentuje par excellence czarną szkołę jazzu. To par excellence było bardzo ważne, bo to zetknąłem się chyba pierwszy raz z tym zwrotem, a w stosunku do własnej osoby chyba jedyny. I byłem wtedy par excellence czarnym jazzmenem o białej skórze. I to się właśnie wiązało z tym, że zadzwonił Trzaskowski i zaproponował, żebym przyjechał do Warszawy na próby. Tam w perspektywie był wyjazd i to statkiem handlowym do Argentyny. To było też frapujące. Już się z Muniakiem namawialiśmy, że będziemy w jednej kajucie spali. Były oczywiście Jazz Jamboree, no próby, to co Andrzej miał w najbliższym czasie do zrobienia. A oczywiście ja byłem ambitny, a jeszcze koledzy mnie podpuścili, szczególnie wtedy właśnie ten Rysiek Kruza, wibrafonista, z którym mieliśmy wspólny zespół na Wybrzeżu, że on załatwi kontrakt w Czechosłowacji na pół roku. Pojedziemy, będziemy w nocy grali do tańca, a mamy cały dzień, żeby robić próby, ćwiczyć i po powrocie powalimy świat na kolana. I wszystko byłoby dobrze, tylko tak jak to bywa między Polakami, po 2 tygodniach myśmy pojechali w kwintecie. Już były 2 grupy, które ze sobą mało rozmawiały. Później się zrobiły 3 grupy, w tym właśnie jednoosobowa, bo się nie dało inaczej rozdzielić. I nie było mowy o wspólnych graniach, no ale graliśmy razem do tańca i to było wszystko. Ale o żadnych ćwiczeniach, próbach już nie było mowy, bo skończyła się ta więź, przyjaźń i to podbijanie świata już przeszło nam wszystkim. A w międzyczasie, ponieważ kontrakt był na pół roku, Trzaskowskiemu musiałem powiedzieć, że wstyd mi było powiedzieć, że wyjeżdżam do knajpy zamiast grać w jego zespole i grać na Jazz Jamboree. To nie wiem, co powiedziałem, ale w każdym razie skończyło się, że na razie nie mam czasu, nie mogę grać w jego zespole. Byłem pewien, że to mi przekreśli mój awans w tych na poszczególnych szczebelkach kariery. A to był rzeczywiście duży awans, bo wtedy były 2-3 zespoły chyba w Polsce, które się liczyły na rynku tak zwanym. To był Komeda, Trzaskowski, Kurylewicz i Namysłowski. To tak różnie zmieniali składy, zmieniali muzyków, ale Komeda, Trzaskowski to były takie 2 firmy, które do tego stopnia konkurowały w jakiś sposób ze sobą, że ludzie czekali na Jazz Jamboree, co która strona pokaże. I tam jak Krzysiek robił etiudy baletowe,
to Trzaskowski sprowadził trębacza czarnego ze Stanów, graliśmy z Ted Carsonem, jakieś suity i tak jak Komeda grał tak zwaną swoją muzykę, która bardziej się opierała o muzykę funkcyjną, jednak tonalną, to Andrzej szedł w kierunku free jazzu. I dzięki temu ja chyba byłem pierwszym wyedukowanym muzykiem, jeśli chodzi o free jazz, co mi wspominają moi koledzy, którzy do dziś grają w zespole, że ja im pomogłem opanować ten free jazz, ponieważ umiałem przekazać to czego się dowiedziałem od Andrzeja. Andrzej on był nerwowy. Wątpię, czy byłby dobrym pedagogiem, ale w każdym razie człowiek ze strachu przyswajał wszystko, co Andrzej powiedział. No i Andrzej, przynajmniej dla mnie, był naprawdę prawdziwym mentorem, bo on nie tylko mnie uczył, jak się gra, co mam grać, czego nie grać, to uczył, jak się daje napiwki, jak się zachować przy stole. Myśmy pojechali na jazz workshop. Pierwsza plama, jaką daliśmy, to w grupce Polaków siedzieliśmy przy stole i podszedł jakikolwiek muzyk, w każdym razie czarny, obcojęzyczny. I myśmy rozmawiali ze sobą, a on rozmawiał z Trzaskowskim. Przestał rozmawiać, odszedł i myśmy dostali pierwszą lekcję wychowania, że jak przychodzi ktoś, kto nie zna polskiego, to się nie rozmawia po polsku. To się spytaliśmy, po jakiemu mamy rozmawiać, jak nie znamy angielskiego? To się uczcie i wstydźcie. I to zapadło w pamięć, żeby te przynajmniej podstawy liznąć, nie rozmawiać, że lepiej przemilczeć sprawę, odezwać się z rzadka, ale z sensem, ale nie robić takiej plamy. Jak się daje napiwkę i dać taksówkarzowi w Niemczech, to wszystko uczyłem się od Andrzeja. Prostych zasad obycia festiwalowo-życiowego. Także był prawdziwym mentorem. A idolem od zawsze był Zbyszek Namysłowski. Do samej swojej śmierci, chyba miesiąc przed jego śmiercią jeszcze graliśmy wspólny koncert na moje 80. urodziny. W Promie zresztą. Wspomniał Pan o festiwalu Jazz Jamboree. Jak Pan wspomina te pierwsze wydarzenia? Pierwsze właśnie, tak jak zapamiętałem sformułowanie Trzaskowskiego odnośnie swojej osoby, to również doczekałem się jednozdaniowej, co prawda, recenzji po pierwszym graniu na Jazz Jamboree. To chyba było w 1962 roku w Big Bandzie Jana Tomaszewskiego. Nie pamiętam, kto napisał tę recenzję, ale było zdanie o mnie: na uwagę zasługuje zrelaksowana gra pianisty. To wszystko, ale to było dużo. Jazz Forum się doczekać już wtedy recenzji, że jednak ktoś zauważył zrelaksowaną grę pianisty. Także się cieszyłem z tego. A później już były przerwy do momentu, kiedy nie zacząłem grać z Trzaskowskim, który ułatwił mi to wejście w środowisko już tych tak zwanych topowych muzyków i zespołów. I później równolegle grałem właśnie zawsze w kwintecie czy sekstecie Trzaskowskiego, bo on miał 2 składy, albo grał z trąbką. Niezręczna sytuacja z Komedą, że musieli się stać go dzielić. To dlatego Trzaskowski sprowadził tego amerykańskiego trębacza, ale przyjechał i pojechał, a problem został. Także grywaliśmy w kwintecie. Ja równolegle grałem w trio, w swoim tym, w którym wygrałem Jazz nad Odrą. Najczęściej graliśmy w sali kameralnej. Ja bardzo lubiłem te koncerty, bo to była taka ograniczona widownia,
bo w koncertowej też zawsze były tłumy. Wszystkie siedzenia na schodach również były pozajmowane, nie mówię o fotelowych, wygodnych siedzeniach, ale wtedy ludzie chodzili na koncerty jazzowe, a szczególnie na jazz jamboree. Trochę to był snobizm, ale cudownie ukierunkowany. Snobizm na jazz bardzo nam wszystkim odpowiadał. No i w ogóle uważam, że zawsze tego rodzaju snobizm jest bardzo pożyteczny. Dlatego cieszyliśmy się, no i nie zapomnę ostatniej rozmowy z Krzysiem Komedą. Właśnie trochę to nawiązuje do chodzenia na koncerty kolegów, bo Krzysio był na moim koncercie w trio i razem po koncercie wracaliśmy. Ja mu się zwierzałem, że mam tyle pracy, że chyba skończę już z graniem, znaczy w trio rozwiążę to, bo mam i Trzaskowskiego, grywałem w piwnicy u Kuryla, grałem w teatrze, pisałem muzykę do filmów. I mówię, nie wyrabiam to, właściwie w trio gram najrzadziej, to ja zrezygnuję chyba z tego tria. A to było tuż po koncercie w trio. I on mnie przestrzegał i broń Boże, nie rób tego. Możesz ze wszystkiego zrezygnować, ale to jest twoja muzyka i to jest jedyna muzyka, w której możesz, znaczy jedyny zespół, w którym możesz grać rzeczywiście to, co chcesz. I mi wygłosił taką dość długą perorę, bo szliśmy z piechotą z filharmonii gdzieś tam i to mi zapadło w pamięć i bardzo mu do dzisiaj dziękuję. No i z żalem wspominał, że tak szybko odszedł. A jakie relacje panowały między muzykami? Bo z jednej strony pan mówi o tej rywalizacji na scenie, z drugiej strony no, jednak chodziło się na koncerty kolegów, bywało się w tych miejscach i słuchało się tej muzyki. Czy to była taka równowaga między rywalizacją a koleżeństwem? Różnica była taka, że jak Krzysio Komeda pisał muzykę filmową, to angażował wszystkich swoich kolegów, muzyków. Ale solowe i partie takie wiodące, bo najczęściej pisał na dużą orkiestrę, ale zespół jazzowy również się dzielił na tych, którzy grali solówki, improwizowali w tym filmie i na tych, którzy siedzieli i on ich angażował tylko po to, żeby zarobili pieniądze, bo film dobrze płacił i wystarczyło właśnie przesiedzieć 2 noce, zagrać kilka dźwięków z nut w zespole i dostawało się za całość. A właśnie te partie wiodące to wtedy grał Zbyszek, Michał Urbaniak, jego muzycy, to było automatycznie i wyróżnienie, no i on poza tym miał największe zaufanie. Mnie mógł lubić bardziej lub nie, mógł lubić jak gram albo nie, to już mu było wszystko jedno, ja nie byłem jego muzykiem. I to najbardziej było widać właśnie, jak zostawałem angażowany do nagrania Krzysia muzyki filmowej. To się ograniczało do siedzenia w kanciapie, grania w kości, czy w brydża, czy w cokolwiek. I później pójścia po wypłatę, bo była taka sama, jakbym grał. No ale przykro jest siedzieć tylko, a z drugiej strony i tak to było wyróżnienie. No, przepraszam. Dużo było takich kolegów, którzy nawet nie siedzieli w tej kanciapie, tylko mogli słyszeć, o, Komeda nagrał nową muzykę. Grałeś? Grałem, a ja nie. Także... Powiedział pan o swoim idolu, powiedział pan o swoim mentorze, ale miał pan okazję odebrać nagrodę z rąk Duke'a Ellingtona. Może pan opowiedzieć tę historię? To jest dziwna historia, bo tak się nałożyło, co później było wielokrotnie czasowo mylone, że w 1966 roku był duży festiwal jazzowy. Festiwal młodych muzyków jazzu nowoczesnego, który organizował Friedrich Gulda, żeby było śmieszniej, klasyczny pianista, który jazzem się troszkę parał, ale grał czasami nawet dość śmiesznie.
No ale był wielkim pianistą i on w Wiedniu, w swoim mieście, zorganizował pierwszy festiwal jazzowy, na który, nie wiem, u nas typowała uczestników Stowarzyszenie Jazzowe. Wtedy też chyba była Federacja Jazzowa. To się nazewnictwo zmieniało, ale w sumie o to samo chodziło. Gdzie szefem był Jasiu Byrczek przez długie lata. Później był naczelnym redaktorem Jazz Forum, a później już został w Nowym Jorku w jakichś tam władzach światowych. Ale dlaczego o niej wspominam? Bo to się wiąże trochę właśnie z tym moim pierwszym pobytem na konkursie jazzu młodzieżowego, jazzu nowoczesnego. I z Polski ja wtedy, to był moment, kiedy ja się przenosiłem do Warszawy, także jeszcze nie byłem tak zwanym muzykiem z pierwszego szeregu, tylko dopiero ubiegałem się o to, żeby być zauważonym. Co prawda już było po tej pięknej recenzji o zrelaksowanej grze pianisty, ale to było ciut za mało, żeby się dobić do czołówki. Ale już zaczynałem grać w piwnicy, już właśnie w piłkę grałem ze Zbyszkiem Namysłowskim. Różne rzeczy robiłem z czołowymi muzykami, nie tylko jazzowe. I z tego, co później do mnie doszło, Zbyszek nigdy tego nie potwierdził, ale duży udział w wytypowaniu mojej kandydatury miał właśnie mój konkurent Zbyszek Namysłowski, który był bodajże o rok za stary, bo to był limit wieku i bardzo nie popierał, znaczy moją kandydaturę. I z Polski pojechał właśnie Stańko, Czesiu Mały-Bartkowski, ja i Jacek Ostaszewski w czwórkę. Myśmy pojechali do tego Wiednia pod opieką trochę właśnie Byrczka, który już był obeznany w tych wszystkich ścieżkach, trochę biurokracji, trochę jazzmenów, których znał, większość osobiście, a jury było takie. Umówmy się, że to były czasy, kiedy nie było internetu, nie było płyt, bo wiem, że w tym scenopisie było, jak było z dostępnością do płyt jazzowych. Nie było dostępności w ogóle. Jeżeli ktoś sobie przywiózł płytę albo ściągnął ze Stanów, to się ją przegrywało na różne sposoby, na szpulowe magnetofony i grało z taką taśmą tak długo, dopóki się coś słyszało. Także Byrczek był trochę takim Ciceronem naszym. Nas zakwaterował w takim internacie, mieszkaliśmy na piętrowych łóżkach. W każdym razie trochę się opiekował. I co było piękne i znaczące, że zaproponował nam, no był trochę hazardzistą, albo nie trochę nawet, zakład, że on się z nami założy. Chodzi o naszą trójkę głównie, Stańko, Bartkowski i ja, że myśmy pojechaliśmy, mieliśmy $5, które powiedzieli, że trzeba zachować, bo to będzie na opłatę lotniskową przy powrocie. W związku z tym byliśmy w ogóle bez pieniędzy. Ja wiem, jak głupio było, jak szliśmy na obiad i kolega sobie kupował wodę mineralną do obiadu, a ja mogłem zjeść tylko obiad, bo już na wodę nie miałem. I wtedy Byrczek wystąpił, że nam pożyczy po $50 każdemu. To jest olbrzymia suma była, ale za to, jak ktoś zdobędzie nagrodę, to odda mu 100. Ja oczywiście poszedłem na to, ale tylko ja. I tylko ja zdobyłem nagrodę i musiałem mu 100 zapłacić. No ale to już jest trochę pozamuzyczna sprawa. Ale pamiętam również ten moment, kiedy to było w Akademii, w Konserwatorium Muzycznym w Wiedniu, jak wywiesili listy startowe na poszczególnych instrumentach, bo zacząłem mówić o jury i zaraz powiem nazwiska, które tam były.
uczestników. I każdy oczywiście tylko patrzył, ilu Amerykanów startuje w jego konkurencji. Jak było więcej niż 2, to znaczy, że już nie ma szans zdobyć cokolwiek. Ja miałem takiego Amerykanina właśnie, Eddie Daniels, który nie dość, że wygrał w cuglach saksofon, to już wtedy grał z jurorami w Big Bandzie Mel Lewisa, który był zresztą w jury, bo w jury był Art Farmer na trąbce. Nie pamiętam, czy to był Joe Zawinul na fortepianie. W każdym razie tego typu, tej klasy. Cannonball Adderley to z kolei mój idol saksofonowy z tamtych lat, z którym też miałem rozmowę długą. Po pierwszym etapie on coś mówił, że dobrze gram, a ja mówiłem jest. Ale to, że mnie zauważył i podobno trochę dzięki niemu dostałem tą nagrodę, to już bardzo mi imponowało. Mel Lewis właśnie na bagnach, Ron Carter na kontrabasie. To były wiodące nazwiska z tych płyt, których nie mieliśmy, ale które czasami się do nas jakoś tam udało zdobyć w przeróżny sposób. Czy przez znajomych, czy przez krewnych, czy o wyjeździe do Stanów to raczej w tamtych czasach nikt nie marzył. Łącznie z Michałem Urbaniakiem, który udało mu się wyjechać do Skandynawii i był szczęśliwy, że tam po knajpach grał. No i opłaciło mu się, bo do Stanów z opóźnieniem, ale wyjechał. W związku z tym jury było takie jak okładki wszystkich płyt i granie przed nimi, a pierwszy etap tego konkursu się odbywała, że uczestnicy grali za parawanem, także jury nie wiedziało, tylko znało numer, nie wiedziało narodowości, znało tytuł utworów i numer narodowości, tym bardziej koloru skóry i nie wiedziało, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. No nic nie wiedziało o grających. I ja pamiętam, że 2 razy podchodziłem do losowania. W końcu wylosowałem numer 44, czyli bardzo polski numer. No ale to wszystko się sprawdzało do momentu, kiedy nie wyszedł Eddie Daniels, nie zagrał 3 dźwięków, po których całe jury wiedziało, że to jest Eddie Daniels. Także pod tym względem to nie mieliśmy szans, pozostali saksofoniści. Rok później zostałem zaproszony nie na konkurs, tylko na festiwal połączony z konkursem. I to był festiwal właściwie jazzu amatorskiego, który oczywiście wygrałem w cuglach, bo reszta grała jazz głównie tradycyjny. Myśmy w trio grali jazz nowoczesny i tam z kolei pilotem był Józef Balcerach, czyli redaktor naczelny pisma Jazz, które przez kilka lat było równolegle wydawane z Jazz Forum, 2 pisma jazzowe w Polsce. I on z kolei długo mieszkał w Stanach i również znał wszystkich muzyków, wszystkich tych szefów od festiwali. I jak doszło co do tego, i właśnie Austriacy wykorzystali to, że w tym czasie, kiedy oni mieli ten swój festiwal, koncertował Duke Ellington. I poprosili go, żeby najlepszemu muzykowi festiwalu wręczył przed swoim koncertem nagrodę laureata tego konkursu. No i tak się stało, a ponieważ właśnie Balcerach z kolei tam mnie pilotował, to wprowadził mnie do garderoby Ellingtona, przedstawił. Mogłem wymienić 2 zdania z Ellingtonem, co później pięknie mi się przeniosło. Jak się okazało, Ellington był dżentelmenem w każdym calu. I jak następnym razem po 2 chyba latach przyjechał do Polski i znowu zostałem wprowadzony i
przedstawiony po raz drugi i przypomniano mu, że to jest ten muzyk z Polski, któremu wręczał nagrodę, to powiedział: tak, pamiętam. Oczywiście Guzik pamiętał, ale to było również bardzo miłe. I od tego momentu się zaczęły schody, ponieważ wszyscy zaczęli mylić te dwa festiwale, które były rok po roku. Jeden bardzo ważny, za który dostałem pieniądze i medal, ale którego nikt mi nie wręczał, bo to był normalny konkurs, gdzie było tych laureatów dużo, pierwszych i drugich nagród, bo tylko takie były honorowane finansowo. I drugi festiwal, gdzie była tylko jedna nagroda. Właśnie nie dokończyłem sprawy, że nie dostaliśmy pierwszej nagrody jako zespół, dlatego że czeski juror, jak usłyszał, że gramy free jazz, to napisał 0 punktów, wstał i wyszedł z sali. No i obniżył nam punktację i zajęliśmy drugie miejsce jako zespół. Także to jako dodatek do tych wszystkich ciekawostek, które się odbywały poza trochę festiwalem. Ale od tego momentu bardzo często mylą konkurs, bardzo ważny dla mnie, z festiwalem, który był tylko ważnym dlatego, że Ellington zaszczycił, wręczył i powiedział 2 zdania. I zrobiono zdjęcie wtedy, a I właściwie zrobiono kilka zdjęć. 2 zdjęcia. Jedno, na którym wygląda, jakbym go całował w rękę, ponieważ to był duży chłop. Ja mu sięgałem do ramiona, także jak pochyliłem się, on mi wręczał, to rzeczywiście na tym zdjęciu, jakbym go całował w rękę. Ale to pół biedy, no, Ellingtona w rękę całować. Ale drugie za to obejmuje mnie, tylko też o tyle nieudane, że wtedy jeszcze nie miałem brody i mało kto mnie kojarzy, tego chłopaczka bez brody z tym, który całe życie występował z brodą. Ale to drugie zdjęcie pan bardzo lubi. Bardzo, no oczywiście. No to jest przyjacielskie. A nie każdy ma zdjęcie z geniuszem. A jednak w muzyce jazzowej 3 geniuszy uznano prawie z góry a priori, że to Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis. Czasami Armstronga się dołącza, ale więcej geniuszy jako takich nie było. Podobno. Wspominał pan Amerykę, że ona była nieosiągalna. A jak pan wspomina swoją pierwszą wizytę za oceanem? Ja praktycznie Amerykę to poznałem różne miasteczka, krążąc statkiem. Po tych kilka razy w Nowym Jorku, w San Francisco, w Los Angeles, ale to były bardziej wycieczkowe moje również. Ja nigdy, byłem zapraszany do Chicago, jakoś cały czas bardziej uświadamiałem sobie Chicago, utożsamiałem z Polonią, aniżeli z dużym ośrodkiem jazzowym. Oczywiście trochę niesprawiedliwie na pewno. I ze 2 razy odmówiłem przyjazdu do Polonii, bo wydawało mi się, że to jednak jest trochę stopień niżej, a z kolei oczywiście miałem zaproszenia do Nowego Jorku, tylko dziwnie to było sformułowane, to znaczy, że jak przyjadę z zespołem, to będę miał zagwarantowane, załóżmy, 5 koncertów w klubach i gdzieś tam. No ale przyjechać to nie było takie właśnie proste, że mógłbym wsiąść i pojechać. Jeszcze opłacić zespół, czy pożyczyć zespołowi na podróż. Zresztą z tym zawsze był kłopot, bo do dziś Urbaniak wspomina, jak mu się zespół rozsypywał, chociaż już był w Nowym Jorku, ale każdy miał jakieś zobowiązania, bądź prywatne, bądź zawodowe w Europie i wyjeżdżali, chociaż widocznie już wtedy ten magnes aż tak nie działał. U nas działał, ale nie było środków na to, żeby skorzystać z takiego zaproszenia.
A tak to musiałbym zrobić albo tak jak Michał, to znaczy najpierw wyjechać, później sobie zorganizować tam życie, to znaczy mieć pulę tych środków, za które mógłbym przeżyć. Zresztą z tego, co Michał opowiadał i co, nie wiem, czy z jego książki wynikało, że od razu go okrali w tym Nowym Jorku, także musiał od zera pracować, ale już znał ludzi. Zresztą ja pamiętam Zbyszka, mówię Michała, z czasów warszawskich. Jak się do niego poszło do domu, on mieszkał stosunkowo niedaleko mnie na Powiślu w pewnym momencie, to jak się u niego było godzinę, to z tego on 45 minut co najmniej rozmawiał przez telefon. On cały czas coś załatwiał. Cały czas to Nowy Jork, to Kalifornia, to Sztokholm. On nie mógł siedzieć i pogadać z kolegami, czy napić się wódeczki. Wtedy jeszcze chyba nie stronił. Tylko on załatwiał. On cały czas nawijał, cały czas organizował. No i taki był. Co prawda jak spotkałem się z Adasiem Makowiczem, który przyjechał właśnie na Dni Komedy, już jako Amerykanin, to z kolei on mówił, że widzisz, mnie jest dużo łatwiej w Stanach się utrzymać, bo Zbyszek, żeby gdzieś zagrać, to musi zorganizować zespół. No jeszcze z Ulą, wokalistki też nie zawsze chcieli mieć na każdym koncercie, także mówi, jemu jest trudniej. Mówi, jestem solo. Siadam, gram, nie potrzebuję nikogo. Dlatego łatwiej w sensie bytu utrzymać jemu było się z grania muzyki jazzowej niż Michałowi, który miał większe koneksje, więcej znajomych, więcej możliwości właśnie towarzysko-jazzowych niż Adaś. Poza tym dużo lepiej znał język. Pamiętam, jak Adaś się uczył angielskiego w Polsce. Myśmy szli gdzieś do baru. Wtedy wspólnie graliśmy coś. I Adaś mówi, nie pójdę, bo ja się muszę angielskiego uczyć, bo ja pojadę do Stanów. Ja mówię, Adaś, jakie Stanów? Jesteśmy w Płocku, najwyżej możemy pojechać do Częstochowy. Jakie Stany? A on od początku wiedział jedno, że on wyląduje w Stanach. Ćwiczył tak, że na każdym jazz jamboree, właśnie ze Zbyszkiem Namysłowskim, często staliśmy na jego koncercie, występie w kulisie, po to, żeby posłuchać, jak on gra. Technikę doprowadził do takiego poziomu, że rzeczywiście mógł z Arteitumem spokojnie startować w jednej lidze, bo grał cudownie. No i faktem jest, że przebił się jednak przez amerykańskie sito, co wcale nie jest łatwe. Ostatnia rzecz, którą chciałem robić, to uczyć kogokolwiek. To nie była nawet do końca fałszywa skromność, ale naprawdę uważałem, że nie bardzo wiem, czego mogę ich nauczyć. Bo już nie grałem wtedy chyba na saksofonie. Pianistą byłem całe życie tak zwanym z drugiego rzutu. I do teraz przychodzą pianiści, którzy mają już skończone studia klasyczne na fortepianie, czyli grają technicznie dużo lepiej ode mnie. Na początku miałem kompleksy olbrzymie, zupełnie niepotrzebne, bo oni nie tego oczekiwali, żebym się popisywał przed nimi, tylko żebym mi coś pokazał, czego oni nie wiedzą. Zresztą wspominałem już, bo to często wspominałem jako punkt wyjścia, że wielu pianistów klasycznych przychodziło do mnie już nawet po zrobieniu dyplomu z muzyki klasycznej, żeby się zapisać chociaż na rok na fakultet, na fortepian jazzowy,
bo oni mówili wprost mi w oczy: panie profesorze, my nie chcemy grać jazzu. To nas zupełnie nie interesuje. My chcemy się nauczyć improwizować, żeby nie było takiego wstydu jak dotąd, że siadamy do fortepianu i jesteśmy bezradni, jeśli chodzi o zagranie czegokolwiek bez nut, albo tego, czego nie zdążyliśmy się na pamięć nauczyć. I oni się czuli rzeczywiście, a to szczególnie jeszcze w czasach, kiedy się urządzało takie przyjęcia domowe, a mój syn gra, to zagraj coś. No i trzeba było siąść i zagrać. No to jeżeli ktoś umiał utwór jakiś od początku do końca, to grał. A jak ktoś umiał improwizować, to nie musiał nic umieć, tylko grał i to było miłe do słuchania. I oni po to przychodzili do mnie, żebym ich nauczył improwizować, a później kolejne pytanie było, czy w ogóle można się nauczyć improwizować. Mogę nauczyć grania na podstawie funkcji, tak żeby harmonizować akordowo, tak żeby improwizować na akordach, właśnie głównie kadencji jakiejś. I to wystarcza, żeby siąść do fortepianu, zagrać kilka akordów, które będą miały sens jakikolwiek. Już nie mówię, że będą piękne, ale że to się będzie kleiło, że to będzie do słuchania. Także można nauczyć na pewno improwizować. Jazzu nie podejmuję się uczyć, chociaż wykładam jazz. Rozmawiamy głównie o jazzie, ale czy możemy cofnąć się teraz w czasie do końcówki lat 60., bo wtedy nawiązał pan współpracę z zespołem Breakout. Czy może pan nam o tym trochę opowiedzieć? No, jak od muzyki jazzowej do blues rocka, do bluesa wyglądała droga? To było z jednej strony proste, a z drugiej strony bardzo trudne, ponieważ muzycy jazzowi mieli trochę, nie chcę nadużyć tego słowa, ale lekceważący stosunek w stosunku do, jak wtedy się mówiło, big beatowców, którzy na gitarze tam tak utarło się twierdzić, znają 4 funkcje i wychodzą na scenę i grają wielką muzykę. Byli i tacy, ale byli tacy, którzy znali więcej niż 4 funkcje. Przepraszam, a mało tego, byli pasjonaci, którzy wspaniale rozwijali się, studiując tak jak my jazz kiedyś. To znaczy słuchając znakomitych zespołów rockowych i na tym się ucząc. Ja to poczułem właśnie w Breakoutach. A z nimi kontakt miałem bardzo prosty. Ja byłem wtedy tak zwanym muzykiem sesyjnym, czyli angażowanym mieszkałem niedaleko siedziby Polskich Nagrań, w związku z tym miałem blisko do studia nagrań, gdzie akompaniowałem albo dogrywałem solówki przeróżnym zespołom, niekoniecznie jazzowym, wręcz przeciwnie, rozrywkowym, tanecznym, łącznie z tercetem egzotycznym. Wiesz, że chyba w 2 płytach brałem udział. Także żadna praca mnie nie hańbiła. To był sposób na życie. I dostałem telefon od ojca Big Beatu, czyli od Franka Walickiego, który miał zawsze dobre pomysły. No, pisał teksty, czyli był w jakimś sensie poetą, czyli miał ten umysł bardzo lotny, wyobraźnię dużą. Mi się przypomniała piękna sentencja bodajże Einsteina, że wyobraźnia jest większa od wiedzy zawsze, ponieważ wiedza jest ograniczona. Wyobrazić sobie można naprawdę wszystko. I on sobie wyobraził, że połączy tych big beatowców z prostą muzyką, z muzyką jazzową. I on od początku nie powiedział mi, że ja mam się dostosować do tego zespołu. Od początku miałem wolną rękę i grałem to, co na koncertach swoich w trio free jazzowym, czyli wariackie solówki na podstawie bardzo prostych funkcji i melodii, które pisał Tadzio Nalepa, a śpiewała Mira
Kubasińska. I on mówi, bo tutaj jest taki nowy zespół, który prowadzę aktualnie. To Walicki jak do mnie zadzwonił. Chodzi o to, że pan nagrał tam 3 solówki na płytę. Proszę przyjść na Długą, czyli do Polskich Nagrań. No to będzie jedna na saksofonie, jedna na flecie. No nieważne. I ja poszedłem, oczywiście z zespołem się nie spotkałem. Był tylko Tadzio Nalepa. Bardzo grzeczny, ułożony młody człowiek. Nic z tych big beatowych naleciałości nie miał. Który mi wytłumaczył, czego oczekuje, że tutaj będzie chciałby mieć taką liryczną trochę solówkę na flecie. Oczywiście nie określając na szczęście żadnych, nie dając mi wytycznych, jaka to ma być solówka. Tutaj mówi coś bluesową taką, on wtedy miał zacięcie bluesowe do mojej kompozycji i będzie dłuższa solówka na saksofonie. I nie wiem, to mi zajęło 15 minut, bo już nie trzeba było robić żadnych podejść. Pierwsze było nagranie dobre, pierwsza ścieżka. Podziękowałem, poszedłem do domu i normalnie by się tak zakończyło, gdyby, nie wiem, czy to Ręka Boska, czy Fronia Walickiego, który rozkręcił cały biznes, zaczął nagłaśniać sprawę, że to jest pierwsze zderzenie na świecie, że muzyk jazzowy gra z zespołem beatowym. No i rzeczywiście zaczęło się, bo dostaliśmy zaproszenie na festiwal opolski, na festiwal sopocki, piosenkarski oczywiście. Ja w zasadzie te 3 piosenki tylko grałem. Później doszły jeszcze 2, 3 nowe. A jeszcze później się okazało, że nagrałem chyba, nie wiedząc o tym, ze 3 płyty z breakoutami. Nie wiem, to było wyjęte z jakichś koncertów. W każdym razie nasza umowa była taka, że ja gram tylko festiwale, wyjazdy zagraniczne i ewentualnie duże koncerty. Tak jak Opera Leśna, graliśmy na Stadionie Śląskim. No, takie większe i ze względu na ilość publiczności, no i w związku z tym na pewno trochę związane z rangą koncertu. No i tak sobie grywaliśmy, ponieważ nikt mi niczego nie narzucał, to mi się świetnie z nimi pracowało. Ja nie zapomnę pierwszego grania, najbardziej to czułem właśnie na Wybrzeżu. Graliśmy koncert w hali Stoczni, bo tam się odbywały te większe koncerty. I to była drewniana podłoga tej sceny. Jak oni puścili te wzmacniacze, to się wszystko unosiło, drgało. Ja w ogóle nie wiedziałem, czy to się nie zapadnie pode mną, czy ja dotrwam do końca koncertu, nie mówiąc o tym, że byłem ogłupiony od tego hałasu, bo na powietrzu to ten dźwięk jednak się rozchodził, a tam miałem wszystko skondensowane i cierpiałem trochę, ale to było uczucie nieporównywalne z niczym innym. No, na jazzowym koncercie takiej ilości decybeli nigdy nie doświadczyłem. A czy panowała inna atmosfera na festiwalach jazzowych, a takich koncertach big beatowych? Mówię też o publiczności, o reakcjach. O publiczności na pewno. Chociaż jak się okazało, co zresztą spowodowało, to wiem, bo Tadzio to podobno napisał w swojej książce, rozpad naszej współpracy, że już zaczynałem mieć swoją publiczność, która czekała właśnie na moje wariackie grania i podobno to Tadzio tak cytuje z pamięci jego słowa, że przychodzili przed koncertem dowiedzieć się, czy ja będę brał udział. Jak się dowiadywali, że na tym koncercie nie będę grał, to nie kupowali biletów, co go strasznie zdenerwowało pewnego razu. Powiedział, że starczy tego, już się nawzajem wspomogliśmy, bo rzeczywiście oni mi bardzo pomogli, głównie w sensie zdobycia popularności.
a ja im pomogłem w wielu tych festiwalach, które oczywiście nabierały trochę większej rangi przez uczestnictwo jazzmana. A później to już poszło, przecież Czesiek Niemiec grał i ze Zbyszkiem Namysłowskim, i z Michałem, i z Wojtkiem Karolakiem, i z Małym Bartkiem. To już się później zaczynało przeradzać w jakąś taką prawie normalną współpracę jazzmenów z muzykami rockowymi. Ale do czego, o czym napołknąłem, że breakouci byli zwariowani na punkcie uczenia się, cały czas słuchali płyt, ja tych zespołów w ogóle nie znałem, jakiś jazz rotal, to były w ogóle nieznane mi słowa, ani nazwy zespołów. I oni tego słuchali namiętnie, puszczali, dyskutowali. Nie było żadnych pijaństw. Nie wiem, czy to był nietypowy zespół, ale tam Tadziu chyba do końca był prawie abstynentem. Józek Hajdasz też raczej interesował się płcią przeciwną, aniżeli alkoholem. Także pod tym względem to była duża wstrzemięźliwość i duży nacisk na tym, żeby się rozwijać. Pierwszy wyjazd, jaki miałem z nimi, to była Holandia i Tadzio za całą garzę swoją, nie wiem czy tylko swoją, czy również Miry, kupił sobie gitarę Gibsona, bo to było jego marzenie. Pamiętam, jak chodziliśmy z nim i z Frankiem Walickim po tych sklepach, i on wybierał. Kupił sobie gitarę. No to mało było zespołów, których muzyka na tyle obchodzi, żeby kupić za wszystko instrument, czy tam, nie wiem, wzmacniacz, czy coś. Raczej albo przehulać, albo kupić coś innego. U nich to było wszystko ukierunkowane na rozwój i to taki, oczywiście to nie była do końca moja muzyka, mogłem jej nie rozumieć, nie lubić. Zresztą przestałem nie lubić od momentu, kiedy ona mnie prawie powaliła w stoczni, kiedy zaczęły się podłoga trząść pode mną i zacząłem doznawać innych doznań, aniżeli czysto estetycznych. Także to były takie namacalne dotknięcia rocka. Ale ten wspomniany zespół Jethro Tull podobał się panu wtedy? Nie mam pojęcia. I nie rozróżniałem żadnego zespołu. Oni oczywiście w przerwach czy po koncercie słuchali, ale który zespół jak się nazywał, to ani mnie to specjalnie nie interesowało. A jeżeli to tylko, żeby wyłowić te podziały, bo dla mnie były ważne te podziały, które oni grali pod spodem, czyli ten tak zwany background, na którym ja miałem coś innego zagrać. I bardzo mi się podobało to zderzenie tych prostych podziałów, prostych rytmów z tą dziką muzyką, która wtedy mnie bardzo pasjonowała. Także ja się pasjonowałem swoją działką, oni swoją. Obie strony się rozwijały jak się dało najlepiej i spotykaliśmy się na koncertach. Tutaj mówimy o połączeniu muzyki big beatowej z jazzem, a jak pojawił się pomysł na to, żeby połączyć muzykę klasyczną z jazzem? To nie był chyba nawet pomysł, bo ja skończyłem Akademię Muzyczną, czyli wtedy to jeszcze Wyższa Szkoła Muzyczna, kiedy nie było wydziału jazzowego. W ogóle nikt nie śnił nawet, że można się uczyć na saksofonie w wyższej szkole czy w Akademii Muzycznej. Takich pomysłów nie było nawet w tej osławionej już trochę przeze mnie wyobraźni. To było ponad wyobrażenia. Ale cały czas siedziałem w klasyce. Cały czas, ponieważ akompaniowałem prawie wszystkim, to poznawałem repertuar klasyczny. Skrzypcowy, obojowy, fagotowy, waltorniowy, bo na każdym instrumencie miałem kolegę, który zdawał egzaminy do końca wyższej szkoły i z którymi grywałem. Także wyższa szkoła, ja w ogóle, ponieważ nie miałem planów, co będę dalej robił, znaczy miałem nie do końca skrystalizowane.
To znaczy jednym z moich planów to było, już nawet z dziekanem załatwiłem po skończeniu i zrobieniu dyplomu z klarnetu, zdanie egzaminu wstępnego i rozpoczęcie studiów na fortepianie, żeby się nauczyć prawdziwie fortepianowego grania. I nawet załatwiłem sobie prywatne lekcje u kolegi. Wszystko było uzgodnione, że zrobię dyplom klarnetowy i zaczynam na fortepianie. Drugim pomysłem, trochę zazębiający się z tamtym, że będę robił to, co moi studenci teraz, to znaczy zostanę na uczelni i będę akompaniował, a w międzyczasie będę mógł robić inne rzeczy. No i wtedy się pojawił mój kolega flecista, który nie grał na flecie, ale skończył flet w Warszawie. Tadzio Górny, który był organizatorem, działaczem od spraw jazzowych, bardzo w Stowarzyszeniu Jazzowym pracował. I on mnie namówił, mówi, słuchaj, fajna grupa się robi w Warszawie, przyjedź na 2 tygodnie do Dziekanki, sobie pogracie, ty się oderwiesz od tego wybrzeża, a będziesz grał z Jasiem Muniakiem, tam Jacek Brodowski na fortepianie, Perkowski na perkusji. Mówi, to będzie fajna grupa, sobie pogracie, zarobicie i będzie dobrze, ja ci załatwię akademik. Ja przyjechałem na 2 tygodnie do Warszawy, siedzę do dzisiaj, już od tego momentu nie wróciłem, tylko po to, żeby sprzedać klarnety. I tak zostało. Ale zaczęliśmy od muzyki klasycznej, tak? Tak. Trochę zwekslowałem, ale to nie ma znaczenia. On był też klasykiem, Tadzio Górny. W każdym razie sprowadził mnie do Warszawy, gdzie zacząłem grać właśnie. Musiałem zmodyfikować swoje trio, bo oni zostali na Wybrzeżu, sekcja rytmiczna. Wziąłem sekcję, z którą grałem u Trzaskowskiego, znaczy Jacka Ostaszewskiego na kontrabasie i Perkowskiego na perkusji. I to się, jak to się przekształciło? Aha, że później zaczęliśmy grać różne rzeczy w większych składach. To filmy się na to zazębiły. W każdym razie punktem wyjścia, bo mówimy o tym cyklu, nie to, że ja grałem muzykę klasyczną, bo całe życie grałem albo akompaniowałem. Zresztą będąc już w Warszawie grałem dyplom klasyczny z Tomkiem Szukalskim. Chodziłem na jego lekcje klarnetu i graliśmy klasyczny program Mozarta i różne takie rzeczy na jego pierwszym dyplomie klarnetowym. Także cały czas z muzyką klasyczną jako taką kontakt miałem. Ale jazz, a muzyka klasyczna to były 2 różne rzeczy. Albo grałem jedno, albo drugie. I w momencie, kiedy już zacząłem współpracować po powrocie ze statków takim definitywnym, trochę się związałem z taką wytwórnią Polonia Records z Sobuli. Myśmy tam nagrali właśnie z rozpędu z Krzysiem Wolińskim, którym grałem na statku na gitarze w duecie płytę. To ja chyba jako drugą zaproponował mi tenże Sobula nagranie płyty z melodiami lwowskimi. Ja mówię, nigdy nie byłem we Lwowie, nie mam pojęcia. Znaczy byłem przejazdem i raz z Jasiem Stroblą na festiwal. To było bardziej wesołe aniżeli poważne. Także nie znałem, nie miałem tego sentymentu, który mają do Lwowa w większości Polacy, którzy tam albo mieszkali, albo bywali. Kuryl mało się nie rozpłakał, jak przejeżdżaliśmy przez Lwów, jadąc pociągiem do Sofii. W ogóle nie wysiadł z pociągu. Wszyscy wysiedliśmy zobaczyć, co tam jest. On powiedział, że nie, to jest dla niego za wielkie przeżycie, że on nie wysiądzie. Przesiedział cały postój we Lwowie w pociągu. Także Lwów był dla wszystkich
bardzo ważnym miejscem, a dla mnie nie. No ale dostałem propozycję, no to trudno odmówić. I Sobula mi dostarczył płyty Wielanka z takimi prawie oryginalnymi nagraniami melodii lwowskich i jakieś przeróbki, z których nie skorzystałem. Ale z tych płyt korzystałem, wiem, że musiałem wybrać utwory. Moja znajomość utworów lwowskich ograniczała się do tego, że wybierałem tylko te utwory, które miały w nazwie Lwów. Ta Jojta Lwów, kocham Lwów, mój ulubiony Lwów, to wiedziałem, że to jest lwowskie i dobre. I tak wybrałem kilka utworów i ponieważ je tak zmieniłem, chciałem nagrać w instrumentarium podwórkowym tak zwanym, to znaczy akordeon, skrzypce. No i sekcja rytmiczna, już nie podwórkowa. I oczywiście kłopot był ze wszystkim. Nie znałem skrzypka, byłem właściwie w latach, można liczyć, na statku, nie miałem kontaktów. Powiedzieli, że jest świetny skrzypek Maciek Strzelcy, żebym go wziął. Na pewno zagra każdą improwizację, każdą tą i Coltrane'a, i melodię lwowską, i tango, wszystko. No i akordeon znałem tylko z Gdańska, Piotrka Nadolskiego, który też był na statku i nie mógł grać. I sobie przypomniałem, że zawsze Jagoda grywał od czasu do czasu przynajmniej na akordeonie. W związku z tym wziąłem Jagódkę Andrzeja Jagodzińskiego, który wziął udział w nagraniu tej płyty i myśmy w ciągu, nie wiem, 2-3 wieczorów nagrali te utwory. One tak odbijały, ja zmieniałem je w sposób zasadniczy. To, co było wolne, to robiłem szybko, co było molowe, to robiłem durowo. No, chciałem się odbić od tej lwowskiej nutki, żałosnej trochę. W związku z tym one czasami zupełnie nie były podobne, ale kolegom się tak spodobało, że właśnie zaproponowali, żeby coś z tym dalej robić. A mało tego, przyszedł właśnie Maciek Strzelczyk i spytał mnie się, czy ja bym nie pomógł mu zaaranżować mitów Szymanowskiego na skrzypce, bo jest jego marzeniem zagrać kiedyś w filharmonii chociaż kawałek tych mitów Szymanowskiego, które są bardzo trudnym utworem. Wszystko jedno w jaki sposób, ale żeby wiadomo było, że klasycznie tego nie pociągnie, no to na jazzowy sposób. I ja z rozpędu, w euforii, że melodie lwowskie tak fajnie poszły, zgodziłem się. No i miałem chyba rok co najmniej ciężkiej pracy, ćwiczenia z płytą, akompaniamentu do tych mitów, bo to są 4 takie miniaturki na skrzypce z fortepianem, gdzie Szymanowski zresztą pisał w swoich listach, eksperymentował, tam Paweł Kochański mu pomagał, w głosie skrzypiec, sam był pianistą, także pisał bardzo skomplikowanie na fortepian i żeby to opanować w jakikolwiek sposób, to naprawdę ćwiczyłem prawie rok, grając z płytą, nie pamiętam, czy to był Andrzej Kulka, i grając ten fortepian, żeby się zgadzał z tym, co jest na płycie. I dopiero po tym czasie, kiedy już to miałem wbite jakoś i w palce, i w głowę, zacząłem kombinować, co z tym zrobić. Pomysł został do końca wszystkich moich transkrypcji klasycznych, żeby wplatać duże partie oryginału w te utwory już jazzowe stricte. Czy to był Chopin, czy to był Szymanowski, czy Karłowicz, przecież w Karłowiczu uczestniczył
chyba jeden z najlepszych wykonawców na świecie tego koncertu, czyli Andrzej Kulka. I grał z zespołem jazzowym partię skrzypcową. On się dopiero później zreflektował i mówi: słuchaj, ale w oryginale przecież to było na 3/4, a tu mi się nie zgadza. Ja mówię, bo to jest ballada jazzowa. Musiałem dołożyć tę ćwiartkę, żeby była ballada. On nawet się grając na próbie nie zreflektował, że to jest, trochę się mija z oryginałem, ponieważ reszta pasowała. I do końca ostatnią chyba moją przeróbką, że tak to nazwę, był Paderewski na festiwal Paderewskiego, gdzie też duża partia jest muzyki oryginalnej. Także to i zaczerpnąłem i wymyśliłem przy pierwszym podejściu do łączenia tych muzyk i to zostało jako mój znak firmowy. Powiada pan tutaj o współpracy z różnymi artystami, z różnymi muzykami. Czy często na przestrzeni lat odwiedzał pan Dom Pracy Twórczej? Były lata, że co najmniej raz w roku z żoną jeździliśmy najpierw do Krynicy, później do Zakopanego, a później do Zakopanego jesienią, bo było pięknie, a później wiosną, później już coraz częściej właśnie. I dopóki jeszcze się poruszałem jakoś i żona żyła, to z tych domów korzystaliśmy. No a osobnym punktem i na mapie, i w programie był Konstancin, z którego korzystałem. Za pierwszym razem miałem do napisania całą dużą, trudno to nazwać sztuką, ale w każdym razie to był Piotr Machalica, śpiewał piosenki Janusza Strobla do tekstów Wołka. To się nazywało Dwoje na jednym śladzie. Ja musiałem napisać wszystkie aranże do tego dzieła. I jedynym wyjściem, akurat mieliśmy remont centralnego ogrzewania w domu. Musiałem się wyprowadzić i przez chyba 2 tygodnie mieszkałem w Zajksie, w Konstancinie. Było najbliżej, żeby ewentualnie dojechać i jakoś tam doglądać prac remontowo, też twórczych, bo to przerobili wszystko. A żona na co dzień czuwała i pisałem. Tam były dobre warunki, pod warunkiem, że nie próbowałem pisać w pokoju, gdzie nie było już czasami dobrych warunków, ale za to był jedyny dom twórczy, który miał 2 pokoje z instrumentem, czyli z pianinem, które, jak się później okazało, częściej służyło jako barek pensjonariuszom niż jako instrument. Także raz chyba tylko udało mi się korzystać z pokoju z pianinem. Ale przyjeżdżałem później nawet chyba z żoną, jeździliśmy, bo okolice piękne. Kuchnia jak w każdym domu zajksowskim wspaniała. No tam był właśnie nad kuchnią salon z dużym fortepianem, gdzie mogłem pisać od rana do wieczora. Nikt mi się nie wtrącał, także wszystkie domy twórcze wspominam z sentymentem, z radością, z czułością. No i ze wszystkim, co najlepsze. A czy z tych wszystkich koncertów po całym świecie przywoził pan jakieś pamiątki? Ja jestem znany z tego, że kolekcjonuję wszystkie gadżety najgłupsze na świecie. Czy to jest kotek, czy sowa mała, czy wielbłąd, mówię o figurynkach. Ale oprócz tego albo coś do grania, albo coś z każdego miejsca przywoziłem. Był moment, że przywoziłem koszulki. Do teraz mam jeszcze dużo koszulek nierozpakowanych. Właśnie wczoraj z moją panią asystentką, cudowną wokalistką, Nulą Stankiewicz, zajrzeliśmy do szafy, która mi pomagała się ubrać na dzisiaj. Do szafy się okazało, że mam dużo nierozpakowanych koszulek z Rzymu, właściwie z Watykanu, z kaplicy sykstyjskiej, z tymi reprodukcjami obrazów.
Także zewsząd kupowałem różne rzeczy, bo wszystko, co mi się podobało w danym momencie, chciałem kupić i przywieźć. Także mam różne figurynki tej wielkości z Nowej Gwinei i z Indonezji, i pomalutkie z Meksyku, jakieś tam talizmany, i to się wszystko nie mieści już w pokoju, w garażu. Część rozdałem, część się zniszczyła. Najczęściej to są autentycznie rzeźbione figurynki przez miejscowych artystów domorosłych, którzy rzeźbią właściwie w tej chwili już prawie wyłącznie dla turystów, ale rzeźbią po swojemu. Także dla mnie to jest zawsze coś, co mi przypomina dany kraj, a z drugiej strony jest to kolorowe, piękne i zupełnie inne niż europejskie. A czy kolekcjonował pan kiedyś zegarki? Pytam o to spoglądając na nadgarstek. Nie, ale kupowałem kiedyś, no tak z grubsza co miesiąc nowy. Oczywiście po drugim już wiedziałem, że powinienem kupować takie po 50 zł wtedy były, ponieważ nie lubię grać na fortepianie z zegarkiem na ręku. W związku z tym zawsze przed graniem zdejmowałem, kładłem tam, gdzie się kończy klawiatura, tam jest zawsze taki czarny występ. Po koncercie kłaniałem się, zamykałem fortepian i jechałem do domu. No i musiałem kupić nowy zegarek. Wiadomo było, że im tańszy, tym lepiej, a przez ten okres od zegarka do zegarka na pewno będzie chodził. Także przyjemne z pożytecznym, mało tego, jeszcze oszczędzałem na tym. Ale szybko się oduczyłem przywiązywać jakąś większą wagę do wartości zegarków i w ogóle rzeczy tak zwanych nabytych. Nie przywiązuję do tego zbyt wielkiej wagi. Łącznie nawet, nad czym ubolewam i wszyscy mają za złe, z instrumentami, których nie szanowałem w dostateczny sposób. A nagrody, które wszystkie pan odebrał na przestrzeni lat, czy one są u pana w kolekcji? Gdzieś są wyeksponowane? Nie no, część raz co prawda, tylko przyszła taka delegacja z Muzeum Jazzu i te co najcięższe to zabrali. Mało tego, miałem taką, której chętnie się pozbyłem. Dostałem nagrodę, gdzie oczywiście dużymi literami było wyryte w metalu na horny przez CH. No to mi trochę się zrobiło nie tak, jak powinno i oddałem w pierwszym rzędzie tę nagrodę. Niech sobie w muzeum żyje swoim życiem. A ja swoje mam. Fryderyki, Mateusza. No bardzo sobie cenię koryfeusza muzyki. To jednak nie jest ściśle jazzowa, czyli tak jakbym trochę wyszedł poza ten jazz, za który w jakiś sposób odpowiadam. Poza tym ostatnią był wieloryb, jazzowy wieloryb, no tej wielkości, czyli ponad pół metra, a wagi chyba ze 20 kg, bo panie, które mi wręczały, bardzo bały się powierzyć. Same niosły we dwie tę figurynkę, jak ja odbierałem sam, to bały się, że może mi upaść na palce u nóg. Wiem, że bardzo pan lubi przyrodę, bardzo pan lubi zwierzęta. Czy to kiedykolwiek było dla pana inspiracją w tworzeniu utworów, w komponowaniu? Tak, no oczywiście, ale to sobie przypominam, kiedyś byliśmy na pielgrzymce w Jerozolimie, staliśmy przed murami Jerozolimy. Był cudowny widok na całą Jerozolimę białą, tam jest głównie biały marmur. I to wyglądało wieczorem no, przepięknie. I podszedł do mnie jeden z uczestników pielgrzymki i mówi, co, przeniesie to pan później na nuty, uwieczni pan to wspomnienie. Nie zdając sobie sprawy, że ja przynajmniej nie mam tej umiejętności
przenoszenia doznań na papier, na twórczość. Nic, czego doświadczyłem czy przeżyłem, nie udało mi się bezpośrednio przelać na utwór, który miałem do skomponowania albo nie. Bo w tych pierwszych momentach to człowiek miał jeszcze tyle czasu, że pisywało się te utwory tak trochę do szuflady. Ja na przykład, mając dość dużo zamówień filmowych, jeżeli miałem tak zwaną wenę, dobrze mi się tworzyło, wymyślało coś, to zapisywałem utwory, które mogły mi się przydać przy pisaniu następnego filmu. Bo wiadomo, że w filmie zazwyczaj są 3 wiodące tematy. Motyw miłosny, motyw jazdy na czymś tam, czy samochody, czy konie i motyw taki neutralny. I takie 3 motywy trzeba było mieć, żeby nie zaczynać pisania każdej muzyki od zera. I na tej zasadzie ja napisałem kiedyś 3 utwory o podtekście miłosnym, z których jeden to powstał portret z szuflady, drugi z szuflady to była piosenka również wykorzystana, znaczy jako utwór w filmie, a później Agnieszka Osiecka napisała utwór Pytam zimowych gwiazd. I trzeci to był Plaża rozstań. Wołek napisał tekst, też jest na płycie piosenkowej. Wszystkie te utwory były napisane, można powiedzieć, z potrzeby serca, ale nie pod wpływem żadnym. Siedziałem w pokoju i pisałem, bo akurat wiedziałem, że to jest moment, że mi się dobrze pisze. Jest jedno niebezpieczeństwo, którego doznałem i nie mogłem się z niego nigdy wyleczyć, że w momencie, kiedy mi się tak dobrze pisało i zapisywałem utwory, to mi się wydawało, że mogę przerwać, a jutro sobie siądę i będę dalej pisał. Bo to się niestety kończyło nieodwracalnie. Później musiałem czekać na tak zwany drugi raz, powrót tej weny, a czy to było jutro, czy za tydzień, czy za miesiąc, nigdy nie wiedziałem. Stąd to pisanie do szufladki, że na wszelki wypadek zawsze mam. Teraz jest kilka rodzajów pisania. Co innego było pisanie piosenek, czy piosenek, które powstawały z fragmentów muzyki filmowej czy teatralnej, a co innego było pisanie utworów konkretnych na konkretny skład. To, co ja pisałem na swoje trio i co uwieczniałem na płytach, to był zupełnie inny rodzaj pisania. Ja mniej potrzebowałem tak zwanego natchnienia, czyli weny, ale wyobraźni bardziej. Ja wiem, że dużo utworów pisałem w trakcie spacerów. No, trudno to nazwać spacerem. Ja długi czas mieszkałem tutaj na Skrzetuskiego, czyli na Wilanowskiej, przecznicy od Wilanowskiej. I idąc do dziekanki niemal przez całą Warszawę, sobie wyobrażałem nasz koncert trio i co możemy zagrać. I sobie układałem, jaką melodię saksofon, jaki rytm kontrabas, jakie ewentualnie funkcje, nie funkcje, bo free jazz nie ma funkcji, ale ja sobie ten utwór bardzo często układałem prawie do końca, nim doszedłem do dziekanki, a do dziekanki szedłem na próbę, także na próbie już miałem coś do zaproponowania. Ale zapisywał pan to, czy miał to Nie, pan... szedłem i myślałem sobie. To i tak wersja końcowa bardzo odbiegała od początku mojego kombinowania, ale jak już się organizm nastawił na myślenie o kolejnym utworze, to trudno było się od tego uwolnić. Ten utwór w jakiś sposób mi towarzyszył do samego końca. Chociaż w międzyczasie mogłem zrobić zakupy, zjeść śniadanie, ale on gdzieś tam kołatał. A w sumie i tak się sprowadziło do tego, że jak weszliśmy do studia, zresztą na Okulniku, z pierwszą właśnie moją płytą, hard, free jazzową,
to się okazało, że jest za mało tych moich wymyślonych utworów. Jeden utwór wykombinowaliśmy, znaczy wymyśliłem w studio już siedząc. Jest to utwór, który polega tylko na tym, że gramy coraz szybciej i później zwalniamy, o ile pamiętam, powracamy do wolnego, średniego tempa. Ale to był tylko pomysł na to, a nie na melodię, nie na nic, bo tam już nie było czasu. Po prostu musieliśmy zaimprowizować utwór. Teraz już moi koledzy piszą prace doktorskie o komponowaniu i o graniu free jazzu, o improwizacji free jazzowej, zespołowej, jak to ułożyć w jakieś ramy, jak z tego wybrnąć, żeby to miało ręce i nogi. Ale myśmy raczkowali, wymyślaliśmy tak, jakbyśmy prog wymyślali od zera. Było to fascynujące, inne, ale jak się posłucha, no to trochę raczkujące. A czy zdarzały się takie sytuacje, że miał pan zamówienie na muzykę filmową, na jakiś konkretny utwór i starał się pan coś napisać i była pustka? Musiał pan wrócić do tego tematu za jakiś czas? Nie, dlatego że ubezpieczałem się pisząc do szuflady, to raz, a dwa, że wtedy muzykę filmową w zasadzie to pisało się tak, jak układa się krzyżówki. Ja dostawałem coś w rodzaju konspektu, nie ze scenopisem, no w każdym razie wszystkie niemal kadry były zaznaczone. To znaczy, jeżeli był odcinek, bo był zaznaczony odcinek, załóżmy minuta 20, co w filmie jest dość dużo, to jeszcze w międzyczasie, że w 40 sekundzie ktoś popełnia samobójstwo, a w 90 sekundzie zmiana nastrojów, bo hulają na balu, ale muzyka ma być ciągła. W związku z tym wtedy jeszcze nie było wielośladów, tylko trzymało się stoper i trzeba było w tej 40 sekundzie zareagować zupełnie inną muzyką, a w 90 jeszcze zupełnie inną. Także oprócz wymyślenia i to, co się w domu zgadzało z partyturą, to trzeba było jeszcze umieć zadyrygować i dostosować do tych mijających sekund, żeby to się zgodziło. A później reżyser z góry i tak krzyczał, nie o to mi chodziło i trzeba było kombinować od początku. Także to był zupełnie inny rodzaj pracy. Ja już pod koniec swojej filmowej przygody miałem ten luksus, bo generalnie to muzyka filmowa powstawała niemal na końcu. Już były dialogi, podsynchronny, no wszystko było zrobione i później już był termin kolaudacji i 2 tygodnie na napisanie całej muzyki. I człowiek, tu nie było mowy o żadnym natchnieniu, bo to trzeba było rozwiązać natychmiast. Jeżeli się nie miało gotowych, ja wiem, że Duduś Matyszkiewicz, który pisał tych muzyk, nie wiem, kilkaset chyba filmów ma ze swoją muzyką, to miał to wszystko poszufladkowane, kasety zrobione właśnie na zasadzie przyroda, woda, pociąg, coś tam i miał gotowe niemal partytury i mógł sobie to wszystko wyciągać. Myśmy kiedyś grali tak, mówimy, Duduś, przecież to jest inny film. Myśmy grali Janosika, a to było Sklosa. Bo akurat mu pasowało, to nie miało żadnej melodii, żadnego, że komukolwiek mogło się skojarzyć, że to słyszał, bo to było coś oczywistego, no, tak jak kroki, załóżmy, stukanie kroków. To miał takie rzeczy nagrane i mógł sięgać po gotowe. Jak ktoś rzadziej pisał tak jak ja, to albo musiał wymyślać, albo mieć przynajmniej zalążki takiego podręcznego, niech wie, laboratorium, nie laboratorium, to już są gotowe rzeczy, ale w każdym razie gotowizm, to się nazywało gotowizn. A dużo takich utworów, dużo kompozycji, tematów miał pan zawsze w szufladzie? Później coraz mniej, bo nie nadążałem, ale
zawsze, jeżeli coś pisałem, znaczy zawsze, nie wolno tych słów używać, pamiętam i zapominam. Nigdy i zawsze. W każdym razie dużo rzeczy pisałem niezależnie od zamówień, a chyba jeszcze więcej na konkretne zamówienia. Dużo pisałem bez tekstu, ale jeszcze więcej dostawałem teksty i miałem termin do napisania muzyki. Także tu nie ma jakiejś jednoznacznej odpowiedzi, bo to się wszystko, jak się długo żyje, dużo pracuje, pisze, w zawodzie się jakoś jest, a nie tylko bywa, to te różnice między pisaniem do tekstu a zamówieniem się zacierają i człowiek już nie wie, co pisał, jak. Znaczy większość tych przynajmniej piosenek to wiem, które pisałem do tekstu, które nie. A raz pisałem jednocześnie, to był taki konkurs, w telewizja zorganizowała, że wytypowano 5 kompozytorów, 5 tekściarzy i 5 wykonawców. I było tak jak w porządnym tele coś tam, maszyna losująca i losowano wszystko, to znaczy kompozytora, dolosowywano tekściarza i dolosowywano wykonawcę. Miałem dużo szczęścia, bo jako tekściarza wylosowałem Wojtka Młynowskiego, a jako wykonawcę Magdę Zawadzką. I to wszystko się odbywało w studiu, także na oczach publiczności było losowanie. Później była przerwa do popołudnia. Myśmy szli do sali prób i mieliśmy napisać piosenkę, którą wieczorem, czy tam wczesnym, późnym popołudniu wykonywała właśnie ta uczestniczka. I pamiętam, poszliśmy z Wojtkiem i Wojtek, to był jedyny raz, mówi, bo nic nie mamy. Wojtek mówi, wiesz, ja mam taki pomysł, kiedyś mi się wylęgło, że napiszę coś w rodzaju piosenki o człowieku, który zamawia taksówkę i szlagwortem jest, proszę czekać na przyjęcie zamówienia. Taki był wtedy odzew najczęściej. I on siedział w kącie i pisał, a ja wymyślałem melodyjkę, którą później mogłaby zaśpiewać Magda, ponieważ wiedziałem, że ona w kabaretach śpiewała. W związku z tym tak trochę kabaretowo to ujęliśmy i powstała piosenka Chianti. Magda wykonała ją, Łucja przechwyciła, śpiewała w swoich koncertach, nagrała na płytę. A pamiętam, kiedy, bo to Wojtek dogadywał z OFU, że kiedyś to robiliśmy w kabarecie Tadzia Drozdy i on to rozbudował do takich rozmiarów, że to się zrobił cały utwór sceniczno-piosenkowy, gdzie tych gadów jego było dużo więcej niż muzyki. Także to był jedyny raz, kiedy pisałem jednocześnie z tekściarzem. A w jakich okolicznościach powstał utwór jej portret? Właśnie do filmu melodyjka, która powstała, którą wiedziałem, że kiedyś wykorzystam. Później dostałem propozycję nagrania płyty. To były takie przeciąganie liny z polskimi nagraniami. Ja się upierałem, bo marzeniem moim było, żeby nagrać płytę na fortepianie ze smyczkami, taką pościelówkę to się nazywało. A polskie nagrania mówiły nie, na fortepianie mogą być 1-2 utwory, a resztę to musi być i saksofon, i flet, na wszystkim, na czym pan umie grać. Ja mówię, nie będę się robić i cyrkowca, no i rok to trwało przesilanie. Przesilenie nastąpiło wtedy, kiedy musiałem się poddać, no przecież z nagraniami nie miałem szans.
No i nagraliśmy płytę, na której rzeczywiście grałem na fortepianie, na klawesynie, na flecie, już nie pamiętam na czym jeszcze, na saksofonie, na wszystkim. I to były przeboje muzyki rozrywkowej. Z Czerwonych Gitar, z Maryli Rodowi, z Breakoutów. I każdy z nas, to znaczy aranżerzy plus kompozytor, mieli prawo do zamieszczenia własnego utworu. Jedno, co udało mi się wywalczyć, to tytuł płyty Jej portret i utwór Jej portret, chociaż w tym momencie nie wiedziałem, który z tych utworów zostanie tym portretem. Padło na ten, który został w tej chwili grany, jest, a jak to się przyjęło, bo to najpierw zostało nagrane w wersji właśnie instrumentalnej, przepraszam, fortepian ze smykami, to ktoś z radia powiedział: słuchaj, to jest bardzo melodyjne, bardzo polskie, trzeba dopisać tekst, w Opolu ktoś zaśpiewa i będzie piękne. Ja miałem pomysł na Jurka Połomskiego, z tym akurat byłem tam na takiej trasie po Związku Radzieckim, trochę się zaprzyjaźniliśmy, ale jak mu to zaproponowałem i przegrałem, to powiedział, że generalnie to mu się podoba, ale ma to w nosie. I później we wszystkich wywiadach podkreślał, że w zasadzie to moja wina, bo zagrałem mu w takich warunkach, że on nie mógł wysłyszeć tych niuansów harmonicznych ani niczego innego i dlatego odmówił, a to nie była do końca prawda. Nieważne, w każdym razie Jurek upadł i ktoś wymyślił z tych dziennikarzy, Bogusia Meca, którego nie znałem, który przyjechał do Warszawy, coś tam zaśpiewał, ale nie miał głosu, nie miał dnia i nie miał siły, także to żałosne było, ale jak się okazało, na festiwalu opolskim zaśpiewał pięknie i tak zostało. Czy na przestrzeni tych wszystkich lat, pośród tych wszystkich nagród, osiągnięć, koncertów, płyt, jest jakiś jeden aspekt w pańskiej karierze zawodowej, z której jest pan wyjątkowo dumny? Żeby się cieszyć muzyką i pamiętać motto, nie wiem, czy to było motto Einsteina, ale w każdym razie ja się o tym dowiedziałem niedawno, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. Choćbym nie wiem, jak chciał, to tej wiedzy nie posiądę nawet w stopniu, które chciałbym posiąść, a jakbym wszystkie nauki posiadł, to i tak będzie to mniej, aniżeli moja wyobraźnia może mnie zaprowadzić. Także liczę na wyobraźnię, na radość z grania do końca. Można to ująć szerzej, nawet jak nie gram, to radość z tworzenia, radość ze słuchania muzyki, ale wszystko, co jest związane z muzyką, a szerzej nawet z kulturą, bo kiedyś miałem okres, bardzo pasjonowałem się malarstwem. Nie w sensie, że chciałem to poznać, ale uwielbiałem chodzić właśnie do muzeów i podziwiać dobre malarstwo. Sztuka po prostu wyzwala jakieś chyba te lepsze cząstki naszego jestestwa i człowiek się czuje i lepiej na przyszłość, znaczy raźniej patrzy w tę przyszłość, nawet niedaleką. Albo nawet jeżeli próbuje sięgnąć daleko, to wyobraźnia mu w tym pomoże, bo mogę zawsze myśleć o nieśmiertelności, no i o tym, że coś po mnie zostanie. Nie tylko plastikowe torebki, ale coś cenniejszego. Mam jeden utwór, który na pewno jeszcze będzie jakiś czas grany i miałem za złe, że tylko z tym mnie identyfikują. To jest Jej portret.
I od pewnego czasu, no od dłuższego czasu, zacząłem go lubić powtórnie, grać na koncertach, przearanżowywać. To nawet właśnie na ostatniej płyty Nuli Stankiewicz też jest grany zupełnie inaczej, śpiewany. Także do tych starych rzeczy wracam z jakąś albo świeżym pomysłem, albo z nadzieją, że może jeszcze raz zaistnieją. Włodzimierz Nachorny, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również bardzo.